pułkownik Barbasiewicz został rozstrzelany, a jego córka i żona 20 lat potem zobaczyły na Pradze w Desie papierośnicę. I tak się to toczyło do roku 56, kiedy ta atmosfera zaszczucia nagle zelżała i odbyłem drogę powrotną ku swojej prawdziwej skórze. Wtedy w 56 roku zająłem się ludźmi wychodzącymi z więzień. Miałem kontakt z falą 49, do której przychodziło mnóstwo listów ludzi, którzy wychodzili z więzień, nie wiedzieli co robić. Ja pisałem o nich reportaże, wydawałem książki, w których to, co było dotąd zakazane, było teraz tylko cenzurowane. To już był inny etap. Zakaz to w ogóle nie tykało się tych tematów. Natomiast cenzura to było wyrywanie sobie poszczególnych słów, poszczególnych wątków z łap cenzury. Pamiętam, że moja wizyta, ale ja nie byłem w cenzurze, tylko byłem w Wydziale Historii Partii, wezwany tam ze swoją książką, czyli Mierzyłem życiem, gdzie miałem 35 interwencji cenzury i szefowa Matka Boska reportażu polskiego Krysia Iglicka-Goldbergowa powiedziała: tylko ty sam musisz tam iść, my już więcej nie wywalczymy. No i poszedłem tam. Opis nastroju tego budynku w nocy, bo to oni ciężko pracowali do późnej nocy, i wywalczyłem z 35 interwencji 17 w ogóle zostało skasowane, a pozostałe zostały tylko jakby w części. Więc moje zwycięstwo to był wielki sukces, ale to był czas, kiedy człowiek wreszcie zaczął oddychać bardziej czystym powietrzem, bo nie można powiedzieć, że całkowicie czystym. Wtedy wydałem książki Gwiazdy w kałużach, gdzie bohaterami byli właśnie ludzie wychodzący z więzień, albo Czyim mierzyłem życiem, książka, na której mi bardzo zależało. No i Co się komu śni. Opisywałem w niej historię, nie wiem, pułkownika Słabbora i jego sąsiadki przez mur w celi pszenicznej, którzy przy pomocy alfabetu Morsa porozumiewali się, przekazywali sobie. On prosił ją, że nie widząc jej na oczy i nigdy nie znając, że jeśli ona wyjdzie, a jego rozstrzelają, żeby odszukał jej rodzinę, podawał adres i tak dalej, a w końcu tak się stało, że po amnestii wyszli i zostali małżeństwem. Historia pułkownika Barbasiewicza w moim tekście Depozyt. Pułkownik Barbasiewicz został rozstrzelany, a jego córka i żona 20 lat potem zobaczyły na Pradze w Desie papierośnicę, której nikt nie byłby w stanie podrobić. To była papierośnica pułkownika Barbasiewicza, z którą on został aresztowany. I ona została wystawiona w Desie. Przez kogo? Przez służbę więzienną, przez kogoś, kto kradł te depozyty i tak dalej. I pojechały na tę Pragę, na Targową, ale Desa akurat tego dnia była zamknięta z powodu awarii światła. I te dwie kobiety, matka i córka, które cały czas żyły sprawą tego ich męża i ojca, opowiadają sobie na nowo swoje życie od czasu, kiedy on został aresztowany. Rano jadą
świtem, taksówką, żeby kupić tę papierośnicę. Kupują ten jedyny rekwizyt po swoim mężu i ojcu i pytają, kto to oddał. Ale w papierach nie znajdują żadnego śladu. Napisałem o tym tekst, który się ukazał w tygodniku Świat, ale również w mojej książce Czy mierzyłem życiem. Andrzej Wajda wtedy na komisji kolaudacyjnej filmów, na które obaj się spotykaliśmy, wręczył mi swój list i przeczytałem: Panie Andrzeju, jakżeż to wspaniały, wielki temat, ale obaj wiemy, że nie będziemy mogli go zrealizować. I tak się kończyły pewne wątki mojego życia, bo nigdy do końca nie byliśmy władcami prawdy, władcami swojego materiału. I w jakimś sensie może to zdecydowało, że jako scenarzysta zająłem się też sprawami dotykającymi wprost historii. I pominę trylogię samych swoich, bo to jest osobna zupełnie historia, która mnie nauczyła tego, że wspólnota losu, wsparta jeszcze wspólnotą śmiechu, jest wielką szansą kontaktu z odbiorcą, bo wówczas jeszcze sprawa przenoszenia ludności z ziem wschodnich na zachodnie była dosyć świeża. Nikt tego jakby nie poruszał w takim kształcie dramaturgicznym, a śmiech jeszcze wspomógł tą wspólnotę losów i uczynił z niej jakąś nową jakość. Ale kiedy na moje nieszczęście odezwał się we mnie jakiś głód filmowy, że zacząłem pragnąć przedstawiać pewne sprawy w filmach. Dopiero teraz wiem, jak było to niepotrzebne i jak wiele czasu mi to zabrało. Ale powstało to może z tego obrazka na Płótnie w Garwolinie, kiedy strzelec konny w ciszy kompletnej mknął i rotmistrz Szanajch mówił, jak dobrze postąpił jako łącznik, bo po wojnie jeździliśmy z Konstancina w wieku 16-17 lat godzinami, po 3,5 godziny, po 3 godziny staliśmy w kolejce do kina Atlantik, żeby znaleźć się w innym świecie niż w tym, w którym żyliśmy, gdzie śmierdziały jeszcze w gruzach trupy, zgliszcza, że wokół było wszystko jednym wielkim grobem i mogiłą, a tam otwierał się przede mną wielki, kolorowy świat. Tam romans pajaca w kolorach, mściwy jastrząb, szary lord, to były w ogóle porywający inny świat. To mnie jakoś tak wessało, że zapragnąłem kiedyś uczestniczyć w tym. W 1956 roku zacząłem kolaborację z Antonim Bogdziewiczem, profesorem szkoły filmowej, i wtedy ukazał się właśnie mój reportaż Wielkie słońce boi się swego cienia w tygodniku Świat. Była to historia chłopca, który napisał list do redakcji, że jeśli nie spotka się z nim ktoś, kto mu pozwoli wyjść z jego pułapki, to on w następnym tygodniu popełni samobójstwo. Dlatego, że wyszedł z więzienia jako jeden z kilkunastu uczestników procesu, w którym dostali jako uczniowie od 2,5 do 9 lat. Poznałem historię, spotkałem się z nim, poznałem historię tego chłopca, który nie mógł się dostać na studia, bo miał za sobą wypiskę z więzienia.
nocował w Stogach i postawił pytanie, czy mam być drugim Paramonowem i zabijać ludzi, żeby żyć, czy będę miał szansę. Jeśli się nikt do mnie nie odezwie, skończę ze sobą w przyszłym tygodniu. Ja się z nim spotkałem. Opowiedział mi wspaniałą historię, jak to w liceum w Pasłęku założyli taką organizację, która miała demaskować to, że jesteśmy pod okupacją sowiecką. Ukradli maszynę do pisania ze szkoły, napisali ulotki. W końcu wpadli, bo okazuje się, że ten, kto to organizował, był od początku agentem. Oni jeździli na wyspy położone koło Pasłęka. I dlaczego Wielkie Słońce? Bo on sobie malował na piersi, kiedy przypływali tam kajakami na te takie półindiańskie, półmłodzieżowe zabawy, on sobie malował wypalonym węglem słońce z takimi promieniami i znany był jako Wielkie Słońce. I on mi opowiedział całą tę swoją historię. Ja to opublikowałem w tygodniku Świat i tym się zainteresował Antoni Bogdziewicz i tak powoli zostałem przez swój zawód autora literatury faktu wessany w świat fikcji. I tu właśnie zderzyłem się z czymś, czego wówczas nie potrafiłem odczytać jako sygnału ostrzegawczego. No bo jednak film to jest olbrzymia machina, nie mówiąc już o cenzurze, która też w ogóle nie chciała tego puścić. To nagle Antoni Bogdziewicz, wspaniały, sympatyczny człowiek, kozer, opowiadający świetne historie i tak dalej, ale niestety już człowiek jakby z innej trochę epoki usiłował nadrobić czas i chciał, żeby filmy pisali tak jak we Włoszech autorzy neorealistycznych filmów. To byli zwykle dziennikarze, 5, 6, 7 na jeden scenariusz. I tak próbował postąpić Antoni Bogdziewicz i my z Januszem Nasweterem, świętej pamięci, reżyserem, który miał to robić, z którym objechałem całą Polskę i wybraliśmy już plenery i tak dalej. Kiedy zobaczyliśmy, że znowu cudze pomysły zaczynają rozsadzać nam prostotę tego opowiadania, prawdę życia, wycofałem się z tej pierwszej realizacji. Ale chcę powiedzieć, że jako autor literatury faktu doświadczyłem czegoś, czego nie może doświadczyć nikt, kto uprawia tylko literaturę fabularno-fikcyjną. Otóż 53 lata od czasu, kiedy ukazał się ten reportaż Wielkie Słońce, dostaję telefon. W domu ledwo słyszę jakiś chrypiący głos. Ja mówię, kto mówi? On podaje mi swoje nazwisko, ja tego mówię, Boże, ja je znam, ale przecież on mówi, ja jestem Wielkie Słońce, o którym pan pisał. Ja mówię, Jezus Maria, to pan żyje? Żyję, ja dzwonię z Houston, z Ameryki, jestem milionerem i zapraszam pana do siebie na wizytę. Ja mówię, nie, ja mam dość Ameryki z różnych powodów, możemy się spotkać w Polsce. I oto 50 kilka lat po napisaniu tekstu, to jest dowodem na to, że literatura faktu nigdy nie jest zakończona, bo jeszcze bohater żyjąc wykonuje pewne działania, kroki i tak dalej i może dopisać dalszy ciąg tego losu. Jadę do Pasłęka, zabierając ze sobą 2 młodych adeptów dziennikarstwa, ze studium dziennikarstwa, na którym wtedy wykładałem i mówiłem im, że taka podstawowa różnica jest między literaturą fikcji a faktu, że literatura faktu nigdy się tak naprawdę nie kończy, bo nie wiadomo, co się stanie. Jedziemy i oni po drodze mówią, jak to, ale to jaki był los tego bohatera? No mówię się, no to w liceum, ulotki, spotkania i tak dalej, wyroki od 2,5 do 9 lat. Mówię, ale za co? Za to, że skarpetki nosili? I nagle ja widzę,
jakąś straszną przepaść między mną a tym młodym pokoleniem, o 40 lat młodszym, które nie może znaleźć w tym jakichś uzasadnień społecznych, politycznych. Oni już uważają, że to jest niemożliwe, co się stało z tym człowiekiem. No i odbywa się spotkanie w Pasłęku, gdzie nasz dawny mój bohater, obecny milioner, śpiewa pięknym barytonem polskie piosenki, opowiada o swoich 3 żonach, które były mu przez życie przeznaczone, po czym nazajutrz pokazuje mi tej wielkości jak ten stół, większą, mosiężną tablicę, piękną, z nazwiskami swoich kolegów i z własnym, i przy każdym wyrok 9, 7, 6, 4, 3, 2,5, tak jak on. I nazajutrz zawieszamy to na budynku liceum w Pasłęku. I tak się kończy dalszy ciąg tego reportażu. Nie powstał film Wielkie Słońce, bo żałuję, bo to byłby film właśnie o tej epoce stalinowskiej, ale jeśli myślę o swoich związkach jako autora filmowego z historią, to wymieniłbym takie filmy jak Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. To jest jakby kontynuacja tego reportażu 10 krzyży dla Seledynowo-Amarantowych. Wymieniłbym w pierwszym rzędzie Wrota Europy, film napisany wedle książki Melchiora Wańkowicza Szpital w Cichiniczach i przepięknie zrealizowany przez Jerzego Wójcika i przez Witka Sobocińskiego, którego śmierć dogoniła tydzień temu. Dopisałbym do tego Dom. To jest moje dziecko, za które wraz z Jurkiem Janickim zapłaciliśmy ogromną cenę. Po pierwsze dlatego, że jest to opowieść epicka. Ona się toczy od 1945 roku do 1980. I tam zawarliśmy też mnóstwo szczegółów z naszych własnych, rodzinnych doświadczeń. Postacie lwowiaków, które tak ukochał Jurek Janicki. Moje doświadczenia ZM-powskie, moje doświadczenia z wielu innych wypraw dokumentalnych zawarte są w tym serialu, którego właściwie bohaterem głównym jest jego reżyser, uważam, Jan Łomnicki, bo kiedy zaproszono nas do telewizji, mnie i Jurka Janickiego, bo zrobiliśmy poprzedniego tygodnia potworną awanturę, że dalej chcą realizować socrealistyczne seriale i my wychodzimy z tej sali kolegium oceniającego, nie tego, w ogóle rozdziew. Oni zadzwonili, nie, przepraszają i tak dalej. Co byście nam mogli zrobić? Co byście mogli napisać? I wtedy ja sobie przypomniałem to, co opowiadałem nieraz, swój reportaż radiowy pod tytułem Dom. To była taka dziwna sytuacja, że usiłowałem napisać słuchowisko o człowieku, który się zamknął w piwnicy kamienicy rozwalonej w Warszawie, która jest pół żywa, pół martwa. Zamknął się i nie chce wyjść tam z piwnicy, ale nie umiałem znaleźć jakiejś racjonalnej nuty tego wszystkiego. I w tym momencie zadzwonił do mnie mój asystent Marian Bekajło i mówi: Andrzej, ja wziąłem wóz transmisyjny, ale mnie się bohater schrzanił i nie mam co robić. Może byśmy coś zrobili, bo szkoda oddać wozu, no bo to ciężko zdobyć coś takiego na parę godzin. Maniuś, znajdź jakiś rozbierany dom.
Myślę sobie, coś muszę poszukać w rzeczywistości, żeby wrócić do tego pisania fikcyjnej rzeczy. I on dzwoni za godzinę. Przyjeżdżaj tamka 1, niedaleko. Przyjeżdżam i tu przy placu cyrkowym, tak dawniej się to nazywało, tamka 1 jest do połowy rozebrana kamienica, kilofy dźwięczą, jest wieczór i jeszcze resztka lokatorów mieszka i jest dozorca, pan Jechanowski. Do dziś pamiętam jego nazwisko, mam amnezję na wiele szczegółów. I pan Jechanowski, jak zaczął opowiadać, panie, tu przed wojną arystokracja mieszkała, krawiec Góranowski, 7 pokoi, a dentysta. I jak zaczął, a tu równocześnie przechodzą ludzie i mówią, dobry wieczór panie Jechanowski, dobry wieczór i tak. To się nagrywa wszystko. Montaż tego trwał dobę, dlatego że z 24 godzin nagrań wyciąłem 16,5 minuty. To się nazywało Dom. I bohaterem był pan Jechanowski, który wszystko powiedział o miłości, o śmierci, o gestapo, o wszystkim. I wtedy, kiedy nas wzywa telewizja, zaprasza, żebyśmy coś dla nich z Jurkiem napisali, co byście mogli zrobić? Ja mówię Dom, bo poczułem, że jest gdzieś w tym prawdziwym reportażu jakaś pestka, z której może urosnąć wielkie drzewo. I oni mówią, ja mówię, to byłaby historia, która się zaczyna tuż po styczniu 45, jak ludzie wracają do warszawskiej kamienicy, jak się odbudowuje to życie, różne wątki i tak. Wspaniale, a kto by to mógł robić? Ja bez wahania powiedziałem Jan Łomnicki, jeszcze nie uzgadniając tego z nim, bo on był wspaniałym warszawianistą, wspaniałym dokumentalistą i świetnym reżyserem filmów fabularnych. I to, jak wiele życia Janek oddał realizacji tego serialu, który był jakąś klątwą chyba ogarnięty, dlatego że przez 10 lat właściwie się to robiło, zmieniały się ekipy, zmieniały się warunki, aż w końcu po stanie wojennym dokończyliśmy to z straszliwym napięciem, dlatego że nie było kapitału na to. Wciąż Janek musiał zmieniać miejsca, trzymać aktorów, nie wiedział. Po prostu uważam, że temu człowiekowi należała się za tę pracę jakiś postument filmowy, a nigdy nic takiego nie dostał. I tu mam takie jakieś poczucie goryczy i jakby żalu, że sam się do tego bezczelnie nie przyczyniłem. No z tych historycznych wątków w moim filmowym życiu, no to jest jeszcze Katyń, z którego część została wykorzystana w filmie, a część została przeze mnie opublikowana jako książka postmortem, oraz Powidoki Andrzeja Wajdy o historii malarza Strzemińskiego. No, poniżej jest to jakby przegląd moich wątków życiowych w trakcie 2 totalitaryzmów, które mi się w życiu ułożyły. Może to daje jakiś obraz, że historia jest determinacją charakterów, no i różnych postaw życiowych. Uważam, że nikt nie może wyjść bez blizn z tego rodzaju doświadczeń, ale sam proces wychodzenia z własnej skóry i zakładania cudzej jest czymś najgorszym, co może spotkać człowieka, a również ma jakiś wpływ na stosunek do świata. I to jest być może taka cena, jaką ja zapłaciłem, bo raczej patrzę
z pesymizmem na wszystko, co się dzieje w naszej historii.